Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat zagrożeń związanych z wpływem niebieskiego światła na człowieka, na nasze zdrowie, na nasze dobre samopoczucie. I podczas dzisiejszej prezentacji przedstawię dużo naukowych dowodów oraz wyników badań. Między innymi skorzystałem z kilkunastu wykładów profesjonalistów w tej dziedzinie. Tutaj podałem akurat obrazki czterech. Głównym takim fachowcem w tej dziedzinie jest dr Jack Kruse, który jest neurochirurgiem amerykańskim na emeryturze. Dzięki temu, że już jest na emeryturze, to może mówić prawdę. Jest bardzo ostry w swoich wypowiedziach, jeśli chodzi o to, co się dzieje na świecie i to, co się dzieje w świecie medycyny. Skorzystałem z książki, która jest dostępna w internecie, Blue Light Understanding the Invisible Threat, czyli niebieskie światło, zrozumienie niewidzialnego zagrożenia. Po prawej stronie na dole mamy doktora brytyjskiego z Uniwersytetu z Londynu. I jeszcze tutaj na dole taki niepozorny jest napis. To jest PDF akurat, bo w taką wersję tej książki zdobyłem. Natomiast to jest książka, którą dr Jack Kruse wspomniał w jednym z wykładów, że jest to książka zakazana. Gdy zacząłem poszukiwać tą książkę, to się okazało, że ona na Amazonie kosztuje ponad 1000 zł. Zwykła książka 100 ileś stron kosztuje ponad 1000 zł. Tam to było 200 ileś tam dolarów, prawie 300. No więc szukałem i zdobyłem ją. Również tutaj wykorzystałem. To jest książka, ta biała, niepozorna książka była napisana w 1909 roku i tu jest akurat wydanie z 1979 roku i więcej już nie była wydawana. No, ponieważ jest ona takim rarytasem, no, może dlatego nikt jej już nie wydaje, w niczyim interesie nie jest, aby ujawniać te rzeczy, które tam zbadano jeszcze na początku XX wieku. No i kilka jeszcze innych ciekawych wykładów ludzi odsłuchałem, przeanalizowałem, żeby tutaj się z Państwem podzielić ich wynikami. Wiele z tych informacji się pokrywa, oni korzystają z podobnych badań. Ten pan tutaj na dole po prawej własne badania robi we własnym laboratorium, głównie badania na myszach robi, jeśli chodzi o wpływ światła. Teraz od podstaw zacznijmy. Każdy z Państwa zna coś takiego jak pryzmat. Białe światło się rozszczepia na kolory, przy czym jest to bardzo ładny, idealistyczny obrazek, taki pokazywany wszędzie. W rzeczywistości nie jest to tak idealistycznie, w rzeczywistości jest to różnie. I tutaj to urządzenie, spektroskop, pokazuje nam, jak wygląda w rzeczywistości światło, które pada tutaj na ten czujnik, tutaj po lewej stronie. I to zobrazowanie, które tutaj mamy, jest to zobrazowanie kolorów światła, jakie mamy w świetle słonecznym. Tutaj akurat na to pada światło słoneczne i tak to wygląda. Czyli nie jest to takie idealistyczne, jak tutaj mamy w pryzmacie, jest to bardziej zróżnicowane. I jeżeli korzystamy ze słońca, to mamy całe spektrum różnych kolorów, które na nas oddziaływują. Gatunek ludzki wywodzi się, wiadomo, z innych gatunków. Od milionów lat Słońce ma pewien cykl dobowy na Ziemi i wykształciło się w fizjologii naszej, w fizjologii wszystkich zwierząt, pewien cykl się wykształcił dobowy. Teraz jeżeli ten cykl dobowy zakłócimy, no to powstają poważne problemy. Tutaj jeszcze ten sam obrazek tylko obróciłem, żeby pokazać, jak to wygląda, jeśli chodzi o długość fali. Mianowicie światło widzialne jest mniej więcej od 380 do 780 nanometrów. To, co jest wszystko po prawej obok czerwonego, to już będzie podczerwień, czyli ta niewidzialna część światła. Podczerwień to jest coś, co generuje ciepło, a po lewej stronie mamy nadfiolet. I nadfiolet w świetle słonecznym to jest coś, pewne pasmo nadfioletu, to jest coś, co daje nam witaminę D, przy czym musi być cała gama tego, czyli od końca do końca musi być światło we wszystkich kolorach, żeby te kolory na nas prawidłowo oddziaływały. Jeżeli wytniemy sobie tylko jakieś tam pasemko, to oddziaływanie już nie będzie idealne i wręcz może być szkodliwe. Tutaj mamy zobrazowanie cyklu dobowego. I o co tu chodzi? Mianowicie
Melatonina, o której zaraz szerzej będę opowiadał, jest produkowana w nocy, gdy jest ciemno. Natomiast rano, gdy już słońce wstaje i musimy się pobudzić i zacząć działać, tworzy się kortyzol w odpowiedniej ilości. Skąd ciało teraz wie, jaka jest pora doby? No bo mamy tutaj południe, 18, północ i tak dalej. Skąd ciało to wie? Mianowicie mamy coś takiego jak centralny zegar biologiczny i równolegle z nim jest wykrywanie światła niebieskiego. Właśnie niebieskie światło to jest coś, co mówi naszemu ciału, naszemu organizmowi, jaka jest pora dnia. Oprócz, tak jak powiedziałem, centralnego zegara biologicznego. Czyli jeżeli teraz niebieskim światłem będziemy oddziaływać na nasze oczy, w czasie, kiedy słońca już nie ma, to zupełnie rozjedzie nam się ten zegar biologiczny i konsekwencje tego są bardzo negatywne. Gdy ciało wykrywa światło niebieskie, to ciało myśli, że jest dzień. I co robi wtedy? Skoro jest dzień, no to trzeba czuwać, nie można spać. Melatonina nie jest produkowana, jest to przesunięte na okres nocny, produkcja melatoniny. Czyli jeżeli mamy wpływ niebieskiego światła do oczu, to mówi naszemu systemowi, OK, w ciągu kolejnych 4-5 godzin nie produkuj melatoniny. Co się dzieje? Proszę pomyśleć, jeżeli wieczorem sobie siedzimy o 22 i oglądamy telewizję, z telewizora leci niebieskie światło w tym paśmie spektrum świecących diod LED z telewizora. Co się dzieje w naszym systemie? No nasz system otrzymuje informację, jest dzień, więc przez kolejnych kilka godzin nie produkuj melatoniny, jest pora czuwania, produkuj raczej kortyzol, żeby być pobudzonym. Gdy ciało nie wykrywa światła niebieskiego, uważa, że jest noc i wtedy za jakiś czas, jak już śpi, zaczyna się produkcja melatoniny. Bo problem jest wtedy, kiedy nie ma z czego produkować tej melatoniny, bo nie ma tej substancji budującej melatoninę. Co to jest, to zaraz o tym powiemy. Z czego organizm produkuje melatoninę? Może tak, gdzie się to odbywa? Odbywa się to w szyszynce i odbywa się to z tryptofanu, który jest przekształcany w serotoninę. Czyli w ciągu dnia, gdy mamy dużo słońca, jest produkowane dużo serotoniny i z tej serotoniny, gdy jest już ciemno, produkuje się melatonina. Taki to jest proces. Dokładnie nie będę wyjaśniał, żeby za dużo czasu tutaj nie poświęcać na to. To jest wiedza ogólna, którą łatwo sobie można znaleźć. I teraz do czego służy melatonina? I zastosowań melatoniny jest dużo, ja tutaj podkreśliłem kilka. Przede wszystkim wpływ na układ pokarmowy, żeby lepiej wszystkie procesy przebiegało, wpływ na układ krążenia, serce, układ krwionośny i również odkryto działanie przeciwnowotworowe. Jak jest wystarczająca ilość melatoniny, to wszystko działa jak w zegarku biologicznym, można by powiedzieć. I teraz proszę popatrzeć, jeżeli wieczorem, przed północą sobie czytamy coś przy świetle, zwłaszcza LEDowym, tak jak teraz jest to wymuszane wręcz na nas, albo jedziemy samochodem przez pół nocy i obecnie światła samochodów są również bardzo często LEDowe, a nie te jak kiedyś żarówki H4 czy H7, te halogenowe. To nie tylko chodzi o, powiedzmy, samochód, którym jedziesz, ale o te samochody, które jadą z naprzeciwka. Nasze oczy są bombardowane światłem niewłaściwym, przez co rozjeżdża nam się cykl dobowy. Jeżeli jest to jednorazowe, to w zasadzie jest jednorazowe, ale jeżeli jest to chroniczne przez lata, całe lata, a trwa ta sytuacja już od wielu lat, że żarówki zwykłe, żarowe są wymieniane na LEDowe, prowadzi to do tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Teraz, tak jak powiedziałem, rano następuje normalna produkcja kortyzolu pod wpływem światła słonecznego. I to jest po to, żeby rytm dobowy podtrzymywać i jest to naturalne. Następuje dzięki kortyzolowi metabolizm węglowodanów, tłuszczów, białek,
Wszystko normalne następuje. To, co powinno następować w dzień. Gorzej, jeśli ten kortyzol jest w czasie snu. Może nawet nie w czasie snu, ale gdy się położymy wieczorem i organizm jest tak rozregulowany, że produkuje nam kortyzol zamiast melatoniny. Nadmiar kortyzolu to jest tak zwany zespół Cushinga, co powoduje przewlekłe zmęczenie, przyrost masy ciała. Mamy dużo ludzi otyłych obecnie. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to już od lat 90. tam otyłość jest plagą narodową. Nadciśnienie, cukrzyca, depresje, i problemy z nadmiernym pragnieniem, oddawaniem moczu. Te cykle są organizm źle dysponuje tymi cyklami. Teraz jeszcze, ponieważ w firmie Prive mamy również urządzenia terahercowe, tutaj na chwilkę przypomnę, gdzie jest światło widzialne w stosunku do fal terahercowych. I proszę popatrzeć, fale terahercowe mamy tutaj w tym obszarze. Tutaj mamy fale radiowe, później tam są jeszcze gigaherce, tutaj mamy teraherce, później jest IR, to znaczy infrared, czyli podczerwień, bardzo długa jest ta podczerwień i ten taki malutki paseczek jest to światło widzialne. I później mamy nadfiolet, czyli tutaj z lewej strony mamy światło fioletowe. I proszę zwrócić uwagę również na to, że obecnie jest popularne coś takiego jak uzdrawianie światłem czerwonym. To jest właśnie ucieczka od światła białego w kierunku właśnie prawej strony, czyli w kierunku czerwieni, dalej podczerwieni, a my mamy wspaniałe urządzenia terahercowe, które są bardzo daleko od światła niebieskiego. I dzięki temu używanie urządzeń terahercowych nawet wieczorem nie wpływa na nasz cykl dobowy, dlatego że nasz cykl dobowy jest regulowany poprzez światło niebieskie, a urządzenia terahercowe, czy w ogóle fale terahercowe są bardzo, bardzo daleko od tego obszaru niebieskiego. Czyli jak najbardziej możemy wieczorem stosować sobie terahercowanie. I teraz wracamy do tego światła słonecznego. Ja tutaj pokażę, jak się chronić przed różnymi zakłóceniami związanymi ze sztucznym kolorem niebieskim wieczorem, gdy korzystamy z różnych urządzeń. Tutaj pokażę, jak to wygląda, gdy stosujemy nasze okulary EnViSpec, jak one filtrują właśnie światło niebieskie. Tutaj mamy normalne światło słoneczne. Gdy położę na tym czujniku okulary, obcina tą część, proszę zauważyć, od mniej więcej 440 nanometrów, czyli gdzieś w tym obszarze, wszystko, co jest po lewej stronie, jest wycięte, czyli fiolet, nadfiolet jest w zasadzie wycięty. Ja tutaj na tym obrazku kolejnym połączyłem te dwa, nałożyłem jedno na drugie i to wierzchnie dałem jako półprzeźroczyste, żebyśmy zobaczyli, jak pięknie nam odcina tą lewą stronę. Czyli te okulary nie robią czegoś takiego, że część tego spektrum włącznie z zielenią by obcinały. Nie, one obcinają tak prawie pionowo w połowie niebieskiego i wszystko co w lewo. Czyli te częstotliwości, te kolory światła, które są najbardziej wpływowe na nasz cykl dobowy, są odcinane. Jeśli niebieski jest po prawej stronie, czyli ta prawa część niebieskiego, powiedzmy, jeśli taki niebieski jest w żarówce, to ten niebieski jest tylko troszeczkę zmniejszany. Za chwilę będę to matematycznie pokazywał. Również miesiąc temu, przedwczoraj akurat była pełnia, ale miesiąc temu ja to badanie zrobiłem i chciałem sprawdzić, jak wygląda kwestia księżyca. Czy księżyc jest podobny, jeśli chodzi o światło, do Słońca, bo myślałem, że księżyc nie odbija niebieskiego, bo to wynika ze względu na materiał, z którego księżyc jest zrobiony na powierzchni. Natomiast się okazało, proszę patrzeć tu po lewej stronie, że również część fioletu też odbija. Czyli jest dosyć podobny do słonecznego spektrum. Tutaj pamiętamy, czerwień jest o wiele wyższa w świetle słonecznym, a w świetle księżyca czerwień idzie tutaj w dół i fiolet idzie w dół. A po prawej stronie mamy z okularami.
czyli jak mamy światło księżyca w pełni i na ten czujnik położymy szkło tych okularów, to wtedy obcina również w podobny sposób lewą stronę, czyli fiolet. Ok. Kolejne źródło światła to jest świetlówka. Znane już tam w latach 80., 90., kiedyś to było popularne, teraz mniej. No, zawsze byłem ciekawy, jakie to ma spektrum dziwaczne. No i rzeczywiście jest to dziwaczne dosyć spektrum. Pierwszy obrazek po lewej to jest spektrum światła świetlówki, czyli minimalnie tu mamy czerwonego, mamy dużo żółtego i mamy trochę niebieskiego. Gdy położymy okulary, to tą część tutaj zabiera nam to, a trzeci obrazek, jak mu trochę powiększyłem, jest nałożony jeden na drugi. Widzimy, którą część tutaj obcinają nam te okulary, czyli no, połowę mniej więcej niebieskiego obcinają. Światło świetlówki tak mało sympatycznie wygląda, jeśli chodzi o to spektrum, bo są same takie szpikulce. Dlatego wielu ludzi się źle czuło, gdy powiedzmy w biurze czy gdzieś w pracy były same świetlówki. Ok, teraz dalsze moje wyniki przedstawię w postaci liczbowej. Robiłem to w ten sposób, że filmowałem to urządzenie, spektrometr, gdy był oświetlany danym światłem i następnie zakładałem na to oko okulary i gdy już tutaj te wyliczenia robiłem, to w pikselach mierzyłem wysokości tych obrazków, żeby proporcjonalnie, precyzyjnie co do jednego piksela zbadać, jakie tu są wyniki. Robiłem to w ten sposób, ja tu pokażę teraz filmik, proszę bardzo, to jest światło słoneczne, nakładam okulary i obcina nam fiolet i znowu fiolet wraca. W ten sposób właśnie polegały moje pomiary. Ten spektrometr jest poziomo, dlatego że miałem akurat taki statyw, a oprócz tego, tu są te okulary, te pomarańczowe. Wynik jest identyczny w zasadzie. Czyli tutaj mieliśmy światło słoneczne. Teraz latarnia uliczna. Tutaj na moim osiedlu są dwa rodzaje latarni ulicznych. One kilka miesięcy temu zostały zainstalowane. Jedna jest okrągła, druga jest prostokątna, więc takie tutaj nazwałem. I tutaj podobnie widać, jaki jest wpływ. Troszeczkę, tutaj jest kilkanaście procent zmniejszenia tego piku niebieskiego. Tutaj pojawia się kolor fioletowy, ale to wynika tylko stąd, że poprosiłem mojego znajomego, który ma nowy samochód Audi z dużymi takimi LEDowymi lampami, żeby mi przyświecił samochodem. I ponieważ moc tych lamp jest ogromna, no to ten spektrometr zgłupiał i zrobił, zamiast niebieskiego to zrobił fioletowy. Także tutaj powinien to być kolor niebieski. Z jakiegoś powodu się to tak przetworzyło, że jest fiolet. Natomiast jeśli chodzi o te wartości w nanometrach, no to z nich wynika, że to na pewno jest niebieski. Więc samochód Audi i tutaj również kilkanaście procent nam odcięło światła niebieskiego. Widać to poprzez wzrost tego koloru żółtego, dlatego że to urządzenie, jak ma szpilę taką aż do samego szczytu, i ta szpila się troszeczkę zmniejszy, to nie pokazuje zmniejszenia, tylko zobrazowuje to w postaci podwyższenia tego żółtego. Lecimy dalej. Teraz żarówka halogenowa, czyli to jest to, co tutaj mam w tej chwili nad głową. Po przyłożeniu okularów troszeczkę się ten obszar zmienia. Także żarówka halogenowa czy żarówka żarowa wyglądają w ten sam sposób. Tutaj mamy tą żarówkę plastikową. Ona jest bardzo, widać, delikatna, jeśli chodzi o kolor niebieski, czyli to jest tak zwane światło ciepłe. Gdy ta szpila niebieska jest większa niż to żółte, no to wtedy mamy światło zimne. Więc ta żarówka jeszcze jest w miarę spokojna, bo ta część niebieska jest maciupeńka. Teraz to jest ta żarówka typu kukurydza. Ona ma większą moc światła i tutaj ta szpilka była ciut większa. I jeszcze z 1,5 minutki pokażę kolejne moje pomiary. Świeczka, o właśnie, jak wygląda ogień. Tutaj przykładam świeczkę i świeczka wygląda prawie tak samo jak żarówka żarowa, tylko że świeczka ma tutaj zaokrąglone, tak, czyli ognisko, kominek, świeczka
Wieczorem spokojnie można sobie siedzieć przy kominku, przy ognisku. Ludzie pierwotni mieli ogień, wiadomo, i nie zakłócało to ich cyklu dobowego. Oczywiście wadą takiego typu oświetlenia jest to, że gdy chcemy popatrzeć na coś niebieskiego, no to jest to troszeczkę niewyraźne, bo brakuje nam tego spektrum niebieskiego. Dlatego też niektórzy mówią, że starożytni ludzie nie znali koloru niebieskiego. Tak gdzieś niedawno czytałem. Więc tu mamy ogień. Teraz mam kamerkę, która ma diodę LED jako latarkę i tutaj prawie 50% okulary zmniejszają nam ten niebieski pik, tą szpilkę niebieską. Tak, proszę patrzeć, to żółte aż podskakuje do samego szczytu. Czyli to znaczy, że to niebieskie zmniejsza się o te 50%. Ekran telefonu. Tutaj po lewej stronie nie widać, no bo przytkałem do czujnika ekran telefonu świecący na biało i proszę zobaczyć, jakie tu jest niesamowicie złe światło. Tu jest większość, to jest niebieskie. To jest tragedia dla zdrowia. I tam wsadzam okulary, trochę się to zmniejsza. Ile procent, to zaraz zobaczymy w tabelce. Także monitory laptopa, telefonów są okropne pod względem zdrowotnym. Tu jest latarka LED. Przyświecam tu latarką i tutaj też kilkanaście procent nam okulary zmniejszają. Świetlówka, czyli to, co na początku pokazywałem, odcina nam ten drobny kawałeczek, który jest tam na dole. Ok, dobrze. Wracamy do prezentacji. I tu po prawej stronie mamy tabelkę w Excelu, czyli ja obliczałem wysokość tych kolumn w pikselach i w Excelu wyliczenia robiłem, o ile procent zmniejsza nam się kolor niebieski pod wpływem tych okularów. A więc mamy światło kamerki. To, co pokazywałem w filmie, proszę patrzeć, żółty podskoczył aż do góry i z wyliczeń wynika, że jest to aż 47% ochrony przed światłem niebieskim przy tego typu lampce kamerki, którą mam, jedną z nich. Dalej, plastikowa żarówka o świetle ciepłym ma to, co przedtem pokazywałem, malutki tutaj cypelek taki niebieski. Po odcięciu z lewej strony to wynika, że 14% się zmniejszyło światło niebieskie pod wpływem okularów. Dalej mamy tą kukurydzę, czyli żarówka LEDowa typu kukurydzę. Tutaj nam się zmniejszyło 17%. Lampa uliczna, ta, którą nazwałem prostokątną, tu jest jej zdjęcie w dzień, natomiast badania robiłem w nocy, o 21% chronią okulary przed tego typu światłem. To jest lampa okrągła, też w nocy sprawdzałem, tu wyszło mi o 11%. To wynika stąd, że to światło niebieskie jest bardziej w prawo przesunięte, więc większość tego światła jest po prawej, dlatego tylko o 11% chroni. Latarka LED, 13% ochrony przez okulary, ekran telefonu o 15%. I tu jest ten samochód Audi, przyświecił mi, 17% okulary ochroniły przed niebieskim. Tutaj pokazałem właśnie halogen po lewej i to samo jest z żarówką żarową, także ja to umieściłem na jednym, bo niczym się nie różni. I świeczka, czy jakikolwiek inny ogień ma spektrum takie, jakie jest po prawej. To są zdrowe źródła światła, czyli jeśli wieczorem siedzimy sobie przy zwykłej żarówce, oczywiście nie należy przesadzać z mocą, bo jeżeli mamy żarówkę, nawet zwykłą żarową, to jednak przy dużej mocy światła trochę jest tego niebieskiego. Więc wieczorem światło powinno być troszeczkę słabsze mimo wszystko, żeby ten cykl dobowy zachować prawidłowo. I teraz dla kogo ta prezentacja jest ważna? No ważna jest dla tych, którzy jeżdżą powiedzmy samochodem po nocach, bo nie dość, że świecimy często światłem LEDowym i to, co światło się nam odbija od różnych przedmiotów, wpada do naszych oczu. Również samochody jadące z naprzeciwka mają światła LEDowe. Mamy zakłócony cykl dobowy. Jeśli ktoś
ogląda telewizję wieczorem, no to już definitywnie ma zakłócony cykl dobowy. O, to jest bardzo ważne. Możemy sobie nawet wygooglać niebieskie lampy uliczne, a nawet widziałem też zdjęcia fioletowych lamp ulicznych. To coś takiego to jest kryminał. Na szczęście nie znalazłem tego w Polsce, ale w niektórych miastach Stanach Zjednoczonych ktoś tam wymyślił, nie wiem, być może traktują tych ludzi jak jakieś szczury doświadczalne i zrobili lampy niebieskie. Widziałem również lampy fioletowe. Także do czego to ma służyć? No chyba jakaś kontrola umysłu, czy coś w tym stylu, bo nic innego mi nie przychodzi na myśl, żeby był jakiś z tego pożytek. To jest definitywnie szkodzące. To, co na początku pokazałem, tak absolutnie proszę nie robić. To jest katastrofa dla naszego systemu immunologicznego, dla produkcji kortyzolu w odpowiedniej porze doby, dla produkcji melatoniny. Teraz nawet znalazłem informację, że Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała sztuczne niebieskie światło jako czynnik rakotwórczy klasy 2C, czyli 2C karcinogen. Światowa Organizacja Zdrowia nie jest oczywiście organizacją pozytywną, to wiemy, natomiast przy całej ich negatywności w stosunku do różnych spraw, coś takiego sobie tam wpisali. Nic więcej z tym nie zrobili. Także, bo widzimy tutaj pewnego typu nieścisłości, że z jednej strony WHO coś tam zapisało na temat tego światła, a z drugiej strony w wielu miastach Stanów Zjednoczonych są latarnie uliczne niebieskie. No, po prostu zapisali i nic więcej z tym nie zrobili. Nie ma to wpływu na jakieś ustawy, na jakieś prawo. Wręcz jest dziwna sprawa. Powiedzmy w Wielkiej Brytanii zabrania się już projektować domy, gdzie instalacja elektryczna byłaby tak zaprojektowana, żeby tam były lampy żarowe, żarówki żarowe. Wszędzie muszą być LEDowe i to już na etapie projektów. Więc jest to działanie globalne, żeby szkodzić ludziom. Tutaj, bo co tu innego powiedzieć, to już nie jest jakby teoria spiskowa, to jest coś, co pokazuje konkretne fakty, są jakby na tacy podane. Z jednej strony WHO mówi, że jest to karcynogenne, a z drugiej strony przepisy prawne mówią, że ma być światło LEDowe wszędzie. Oczywiście wymówką jest to, że oszczędzamy energię elektryczną. Jeśli ja chcę, powiedzmy, więcej płacić za prąd i chcę mieć zdrowe światło, no to pozwólcie mi to zrobić. Sprzedajcie mi tego typu żarówki. No ale nie wolno, ponieważ wszystkie żarówki zostały już praktycznie wymienione na LEDowe, po to, żebyśmy byli szczęśliwi na siłę. Teraz badania na zwierzętach. Przede wszystkim te badania prowadził ten pan z Wielkiej Brytanii i on opowiadał o czymś takim, że w pewnym momencie badań stwierdził, że sprawdźmy, czy te myszy, które były poddawane ekspozycji po 6 godzin dziennie na światło LEDowe, czy wewnętrznie coś u nich się zmieniło w stosunku do grupy kontrolnej. No i okazuje się, że po kilku miesiącach tego typu oddziaływania na te myszy, organy wewnętrzne tych myszy były zmniejszone oraz funkcjonalność tych organów też była pogorszona. Czyli bezpośrednie przełożenie na ciało tych zwierząt było tutaj wykazane. I oczywiście karmienie, woda, wszystkie te kwestie były identyczne dla wszystkich grup myszy, gdy prowadzono te badania. Prowadzono badania również na rozwój nowotworów. Więcej nowotworów się rozwijało, gdy szczury, bo to akurat było na szczurach, gdy szczury były naświetlane światłem LEDowym. No i było upośledzenie w kwestii insuliny i spożycia cukru u zwierząt. Kolejna rzecz. Badania wykazały, że ekspozycja na światło niebieskie w niewłaściwych porach dnia ma wpływ wręcz na skórę, na urodę. Szybciej widoczne są procesy starzenia w człowieku. Kolagen nieprawidłowo działa w skórze ze względu na to, jak głęboko przenika światło niebieskie. I jest stres oksydacyjny. Ja tu na dole dałem
wielokropek, ponieważ tutaj jeszcze dwie strony w dół miałem różnych punktów dotyczących przyspieszenia się procesu starzenia, a nie chcę szczegółowo o tym wszystkim mówić. To jest wiedza, jeszcze raz powtórzę, którą można nawet sobie na czacie GPT zdobyć, tylko trzeba odpowiednio zadać pytanie. Teraz, co my mamy do dyspozycji? Mamy 3 modele oprawek do wyboru. Mamy K44, K46 i K47 i oprócz 3 różnych modeli oprawek mamy jeszcze 5 różnych kolorów, więc tutaj również sobie wybieramy, jaki chcemy kolor. Promujemy te okulary, ponieważ szkła zostały tak zaprojektowane, one nie są zbyt mocno żółte. Na rynku zapewne widzieliście może Państwo, jest wiele okularów przeciwko światłu niebieskiemu, które są bardzo żółte. Różnica jest taka, że jak są mocno żółte okulary, czyli one przepuszczają głównie żółć, czerwień i tą prawą stronę światła, a wycinają całkowicie to, co jest niebieskie, no to wtedy świat widzimy w fałszywych kolorach. To nie jest już to samo. Po prostu dużo ludzi narzeka, że bez sensu jest nosić takie okulary, bo to, co widzę, jest nieprawdziwe. Świat jest zażółciony. Natomiast te okulary przepuszczają dużą część prawej strony niebieskiego światła na tych wykresach, tak jak widzieliśmy, więc widzimy z jednej strony barwy bardziej prawdziwe, a z drugiej strony jest obniżony poziom niebieskiego, tego bardziej szkodliwego. Czyli one są genialnie zaprojektowane pod względem materiału tego szkła, które tu jest. Firma Prive już od dawna promowała te okulary, ale ja stwierdziłem, że nie, no, muszę koniecznie zbadać, jak to jest naprawdę, dlatego te badania sobie podjąłem w zasadzie tak dla siebie, no ale z Państwem się podzieliłem, żeby wszyscy wiedzieli, jak to jest naprawdę. No i na koniec proszę pomyśleć, z ilu kierunków jesteśmy bombardowani przez niebieskie światło. A więc gdy jeździmy samochodem w nocy, mówię o nocnej jeździe, non-stop mamy światło niebieskie. Jakiekolwiek płaskie ekrany, nie mamy już w zasadzie tych kineskopowych telewizorów czy monitorów, mamy płaskie ekrany. Tak jak pokazywałem wcześniej, obraz takiego ekranu zawiera ten taki wysoki pik niebieski, który najbardziej właśnie zakłóca nasz cykl dobowy. Jeżeli ktoś stwierdził, że chce oszczędzać na świetle i sobie kupuje tylko żarówki LEDowe, no to ma jeszcze dodatkowo z góry tego typu oświetlenie. Więc jednym z niewielu ratunków jest noszenie okularów, które w dużym stopniu zmniejszają ekspozycję na światło niebieskie. Jest to jakby taka ostatnia deska ratunku. Natomiast w idealnym świecie byłoby tak, że rano wstajemy, jak jest słońce, wychodzimy na dwór, mamy pełne spektrum kolorów, od nadfioletu po podczerwień, jeszcze inne częstotliwości, a wieczorem, gdy się ściemni, idziemy spać. Wtedy mamy cykl dobowy idealny. Tylko że dzisiejszy świat nie jest taki, jak to było 100 czy 200 lat temu, więc warto chociażby chronić się przy pomocy takiego substytutu, jakim są okulary. Te okulary przebadałem, także je gorąco polecam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Proszę, czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące tego tematu? Dobra. Aleks, ja mam pytanie odnośnie jeszcze tych jonów ujemnych. Czy ty tam coś z tym też patrzyłeś? Yeah, hi everyone. My name is Dr. Peter and I am a doctor in holistic medicine. And today I would like to actually explain about the benefit of the negative ions to our human health. Everybody know that negative ions actually promoting the blood flow in our body, and also it can actually refresh the air. I would like to show you a scanner, an ion tester actually made in Japan. The model is EB12A, and this tester you can be getting it in the Amazon
The price is about 1,500 to 2,000 US dollar. Okay, so what this tester can do is it can measure the negative ions emitted by all the different so-called devices or any energy products. Now I'm going to scan some of the products, okay, in the market, okay, then to see the level of negative ions emitted by them, okay. Now, okay, now I'm going to measure just the waistband. The waistband, you can get it from anywhere, okay? Just simple. I just put this waistband on this pad, on this scanner pad, okay? Then I just press this reset button. And it will measure the negative ions for the time period of 1 second, 1 minute. Okay, what is the result? What is the reading? Only 6 unit. Only 6 unit. Okay, now I'm going to scan another items. Another bracelet. Okay, I just put it on the test pack. Okay, then I press the reset button. How many? 3. Okay, now I'm going to measure on another spectacles. This is a normal spectacle. This is a normal spectacles. So it's the same. I just put it on the pad. Then I press the reset button. Three. Okay, so now let me measure on the Vitality bracelet marketed by Prive Europe. Okay, now because there are two parts of this Vitality bracelet. One is the silicone belt, and another one is the magnet. Okay, now I test on the silicone belt. Reset. $1,566 uniques. Okay, now I'm going to measure the negative ions emitted by these 3 pieces of the magnet. Okay, same. I will just attach to the pack behind this scanner and reset. Okay, what is the reading? 2,223 units of negative ions emitted. Amazing, right?
Yeah. So this vitality bracelet actually, it can actually promote the blood circulation in our human meridian channel. You should try this to promote the chi flow in your body. Okay. Then I would like to test another product actually marketed by the Prive Europe. Okay, this is the sunglass. Okay, because this sunglass is not a normal sunglass. This glass actually basically is actually we have their energy powder in the frame of their sunglass. Okay, now let me measure the flame. Same. Okay, I'll just attach to the pad behind the scanner. Press the reset button. Okay, what is the reading? 1,707 unit of negative ions emitted by this sunglasses. Okay, so basically when you wear this sunglasses, it's actually also promoting the blood circulation of your upper body, Okay, thank you very much. Zapraszam Państwa do korzystania z okularów i jak najmniej siedzenia wieczorem przed ekranem, żeby cykl nasz dobowy nie był zakłócony. Także dziękuję bardzo. Do widzenia.